Zapraszam na recenzję Poncho Tent Transformer One Tigris. That's a mouthful. W zestawie otrzymujemy taki worek. Waży to około 650 gramów. W środku znajduje się poncho, a także mały woreczek z śledziami potrzebnymi do rozbicia. Naprawdę miałem nadzieję, że będzie dzisiaj padać i zademonstruję wodoszczelność tego poncho. Poncho zrobione jest z nylonu powlekanego poliuretanem 75D. Jest dość duże. Na stronie producenta napisane jest, że minimalny wzrost do komfortowego użytkowania tego poncha to 1,75 m. Teraz pokażę Wam inną funkcję tego poncha. Zaczynamy od przypięcia tyłu. Poncho jest wyposażone w shock kordy, które ułatwiają napięcie całego zestawu. Wysokość tego podparcia powinna wynosić 25 cm. Ja mam tutaj taki uniwersalny teleskopowy kijek do tarpów, ale można użyć cokolwiek. Można wyciąć gałąź, można użyć kijka trekkingowego. Można też użyć wiosła. Moje wiosło od Packrafta, dwie części złożone, mają idealnie 125 cm, więc pasuje idealnie do tego. W zestawie do poncha mamy też linki. Ta linka będzie potrzebna jako główny odciąg. Tych karabinczyków nie ma w zestawie. Ja zamontowałem tutaj najtańszy jakiś kupiony na AliExpressie karabinczyk. Ułatwia on o wiele pracę. Nie trzeba za każdym razem wiązać odciągu, tylko można użyć karabinczyka. Tu jest takie specjalne wzmocnienie z jakiejś cienkiej kordury, dzięki któremu nie trzeba się bać, że uszkodzimy zestaw. Tak wygląda rozbite Poncho Tent Transformer by One Tigris. Z boku znajdują się rękawy. Na rękawach są zamontowane velcro patche, więc jeśli ktoś chce sobie zrobić indywidualny wzorek, można nakleić na velcro jakiś Moro patch. Te rękawy można ustawić też używając danych w zestawie odciągów w dół, tak żeby osłonić wejście przed deszczem, ale w przypadku, gdy jest bardzo gorąco w lecie, chcemy mieć odrobinę
odrobinę przewiewu. Wtedy można spróbować ustawić te rękawy wyżej. Na przykład w ten sposób. To jest w tym momencie oczywiście prowizorka. Najlepiej by było wyciąć jakąś małą gałąź, wbić ją w ziemię, następnie poprowadzić odciąg górą i przypiąć. Dzięki temu mamy dość spory. Tutaj ułożymy. Przy niskim wietrze można to w ten sposób zostawić, na pewno nie będzie przeciekać. A tu widzimy, jak to wygląda od wewnątrz. Zamknięta klapka, otwarty przewiew. Naprawdę, jeżeli jest ciepło, tak powyżej 20 stopni, to naprawdę polecam zostawić otwarte te wloty. Zmierzymy, ile mamy miejsca w środku. Według producenta na długość powinniśmy mieć około 260 cm. No, w sumie się zgadza, chociaż na krańcach jest to już dość nisko, ale 260 cm to jest wystarczające, żeby położyć się nawet z jakimś sprzętem pod głową. Na wysokość, tak już jak wspomniałem, 125 cm. Zgadza się. Na głębokość powinno być około 85. W najgłębszym miejscu jest 120 cm, ale tam jest już dość nisko. No, w tym wyższym jest 90. Teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Coś, co można dokupić jako uzupełnienie tego poncza, czyli sypialnię. Zestaw z sypialni waży też około 650 gramów. W środku mamy sypialnię, zestaw linek i zestaw śledzi. Wygląda to w ten sposób. Poncho jest dostępne w dwóch kolorach: Coyote Brown i Olive Green. Niestety sypialnia dostępna jest tylko i wyłącznie w takim brązowym kolorze Coyote. W przypadku rozkładania tego razem z sypialnią, niestety najpierw należy rozłożyć sypialnię, dopiero później rozłożyć na tym poncho. Tu jest taka sypialnia wodoodporna w typie wanny. Jest taki tutaj sprytnie zamontowany system, który powoduje, że sypialnia zawsze będzie stała pionowo i nawet duże ilości wody nie spowodują, że przeleje się Wam.
Tego odcinku używam tylko tymczasowo, żeby łatwiej mi się rozkładało. Na sam koniec ten naciąg uzyskamy napinając ponczo. W ten sposób otrzymaliśmy taką połówkę namiotu, pełnoprawną połówkę razem z sypialnią. Sypialnia ma tylko jeden zamek, otwierany tu i w górę. Przytrzymać sobie. No, może mogłem to odrobinę lepiej rozbić, ale wiecie, o co chodzi. Sypialnia jest wystarczająco duża dla jednej osoby z odrobiną bagażu. A tam z tyłu jest jeszcze trochę miejsca, żeby przytrzymać bagaż, tak samo między ewentualnymi tropikami. Lub, tak jak mówiłem, w torbie wodoszczelnej na zewnątrz namiotu. Taki mamy widok wewnątrz. Jak już pokazywałem wcześniej, w zupełności mieszczę się w środku, nawet z sypialnią, która jednak trochę zmniejsza przestrzeń wewnątrz. O, słychać padający deszcz. Ale rozbicie tego w ten sposób naprawdę pozwala oglądać sobie z rana przepiękne widoki bez wychodzenia z namiotu. Naprawdę zaczyna padać, więc wykorzystam to, że mam drugie poncho. I pokażę Wam teraz bardzo fajny motyw. Jeśli nie ufacie, że nie zmokniecie w jednym poncho lub chcecie mieć odrobinę prywatności lub jesteście w dwie osoby, można przypiąć drugi poncho. Lepiej to się robi, jeśli są zdemontowane, ale da radę zrobić to w ten sposób. To musimy się pozbyć. Nałożyć jedno na drugie. Podciągnąć suwak do końca. Bardzo dobre suwaki YKK, żadnych uwag. Czasami ten Storm Flap się plącze. Tu są takie rzepy, żeby to przyczepić. No, tu niestety uszkodziłem jedno z poncz kiedyś, ale nie ma problemu. Odrobina taśmy zabezpieczyła to. A teraz zapraszam do środka. Schowamy się przed deszczem. I teraz zobaczcie, ile tu jest miejsca. Niestety jest dość ciepło, więc bez wentylacji zrobi mi się zaraz tutaj bardzo gorąco, ale przynajmniej schronię się na chwilę i poczekam, aż przestanie padać.
zobaczcie, padało przez pół godziny taki raczej wiosenny deszczyk, ale też nie najmniejszy. Proszę bardzo, ładnie perli się woda, nic nie przesiąknie. Tak wygląda cały zestaw złożony. Jedno poncho, drugie poncho, sypialnia, każdy z nich po 650 gramów. Każde z nich może być używane osobno. Poncho stanowi osłonę przed deszczem, plus może schronienie tworzyć. Sypialnia stanowi ochronę przed owadami i może być uzupełniona zwykłym tarpem. System modularny, bardzo ciekawy. Worki są troszeczkę oversized, czyli nie ma problemu zwinąć na szybko mokrego poncha i włożyć go do worka. Tak? Nie siłowałem się tutaj, zwinąłem je na szybko, bo i tak będę musiał je przesuszyć w domu. Weszły do tych worków bez problemu. Firma One Tigris ani żaden inny sklep nie ma nic wspólnego z tą recenzją, ale chciałem Wam to pokazać, ponieważ One Tigris firma chińska, ale robiąca naprawdę ciekawe produkty. Aktualnie przemysł outdoorowy przeżywa boom i co chwila powstają jakieś nowe firmy, które sprzedają różne produkty, tylko zazwyczaj jest to kopia kopii jakiegoś istniejącego już rozwiązania, a faktycznie w firmie One Tigris znalazłem naprawdę parę ciekawych produktów. Część z nich zakupiłem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie znać w komentarzu, to może będę kontynuował te recenzje. A chciałem zacząć właśnie od tego Tentsformera, czyli poncho tenta firmy One Tigris. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na inne recenzje i na filmiki z moich wypraw. Dzięki, do zobaczenia.